Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie. Dzisiaj krótki film o nawożeniu. Na wiosnę mamy dwa kluczowe zabiegi. Cięcie i nawożenie. O cięciu film już był, dzisiaj o nawożeniu. To będzie krótki film i podam Wam dwa moje sposoby sprawdzone na nawożenie róż. Jeśli macie swoje przetestowane metody na nawożenie, to stosujcie je dalej i nie bierzcie tego filmu jako moją propozycję do tego, żebyście zmieniali swoje nawyki. Ja Wam dam propozycje, które u mnie się sprawdzają, które na pewno są bezpieczne i dają dobre efekty, ale nie mówię, że one są lepsze niż te, które Wy stosujecie. To będą dwa sposoby. Jeden z nich to jest sposób prosty, wygodny, ale trochę droższy, a drugi sposób jest sposobem tańszym, ale wymagającym trochę więcej pracy. Zanim zaczniemy, to powiem Wam o trzech podstawowych błędach w nawożeniu, których należy unikać. Po pierwsze, pierwszym błędem, który może skutkować bardzo negatywnie dla roślin, to jest zbyt wczesne podanie nawozu roślinom, które są jeszcze młode, niezbyt dobrze ukorzenione. Drugi błąd to jest podanie zbyt dużej dawki nawozu, która też bardzo źle wpływa na rośliny. I trzeci błąd to jest zbyt późne podanie nawozu, tak, że ten nawóz działa jeszcze na roślinę późną jesienią, wtedy, kiedy ona już powinna przygotowywać się do spoczynku. To są trzy błędy, których należy unikać. I powiem Wam później jeszcze w czasie filmu o dwóch błędach już takich technicznych, które często możecie nieświadomie popełniać podczas nawożenia, które też są, lepiej ich unikać. One nie są aż tak negatywnie skutkujące, niszczące rośliny, jak te, które wymieniłem wcześniej, ale też warto ich unikać. Zatem zaczynamy. Zanim przystąpimy do nawożenia i będę pokazywał, jak ja to robię, to najpierw tak, kiedy nawozić? Dwa, czym nawozić? W jakich dawkach i jak to technicznie zrobić. Te cztery rzeczy, o tych czterech rzeczach będę mówił teraz. Pierwsza sprawa, kiedy nawozić? Ja jestem tego zdania, że jeżeli mamy bardzo młode rośliny, te, które sadziliście w ubiegłym roku jesienią lub te, które sadzicie teraz na wiosnę, nie nawoźcie ich w momencie teraz, wiosną, kiedy albo w momencie sadzenia, albo teraz wiosną, jeżeli rośliny rosną u Was od jesieni ubiegłego roku, nie nawoźcie ich. Takie rośliny dopiero jak się ukorzenią, najwcześniej to będzie koniec maja. Więc takie rośliny będziecie nawozić koniec maja. Wszystkie pozostałe róże, które rosną u Was w ogrodzie, nawozimy wczesną wiosną. To jest bardzo ważne, żeby to zrobić wcześnie, dlatego że nawóz potrzebuje czasu na to, żeby się rozpuścił, dotarł do korzenia, a już za miesiąc, czyli początkiem maja, kiedy zacznie się intensywny wzrost, rośliny ten nawóz będą pobierać, więc on się wtedy już musi znaleźć w strefie korzeniowej. Więc teraz jest najlepszy czas na nawożenie. Czym nawozić? I tutaj dojdziemy do tych dwóch metod, o których mówiłem na początku. Jedna metoda to jest prostsza, ale droższa, a druga metoda to jest tańsza, ale wymagająca więcej pracy. Zacznę od tej prostszej metody. Ja od kilku lat coraz bardziej się do niej przekonuję. Dlaczego? Dlatego, że jest ona bardzo, bardzo wygodna. A każdy z nas albo jest zabiegany, albo po prostu chce zaoszczędzić czas na inne przyjemności. Wobec tego do tej pierwszej, prostszej metody ja stosuję dwa rodzaje nawozów. Pierwszy nawóz to jest obornik granulowany, który oprócz składników pokarmowych dostarcza nam też tą masę biologiczną i to jest bardzo ważne, czyli dostarcza nam, jak gdyby wprowadza nam życie w glebę. I drugi nawóz to jest nawóz typu osmokote, czyli nawóz o kontrolowanym uwalnianiu składników. I połączenie tych dwóch nawozów teraz wiosną daje mi to, że ten nawóz zaczyna działać bardzo szybko, praktycznie po 2 tygodniach, 2-3 tygodniach, a ten zaczyna działać mniej więcej po miesiącu, ale co ważne, to jest nawóz o oznaczeniu 9-miesięcznym, czyli on działa przez 9 miesięcy. Czyli
praktycznie on mi zapewnia odżywienie roślin przez cały sezon. Dzięki temu ja, robiąc to jedno nawożenie teraz, wiosną, nie muszę już kompletnie myśleć o nawożeniu róż przez cały sezon i to jest dla mnie bardzo wygodne. Jeszcze wspomnę tutaj odnośnie Osmocot, bo robiłem już filmy i dokładne filmy z dokładnym wytłumaczeniem tego wszystkiego, dlaczego taki nawóz i jak to wygląda, to Wam tu podlinkuję. Dzisiaj będzie krótko i treściwie. Osmocotę, nieważne jakie Osmocotę wybierzecie, 3. generacji, 4. generacji, czy to będzie Plantacote, czy jeszcze co innego. Ja tak naprawdę to tutaj nie mam Osmocotę, tylko jeszcze inny nawóz, ale zasada działania jest ta sama. To jest mniej istotne. Najistotniejsze jest to, że lepiej wybierać nawóz nie 6-miesięczny, tylko 9-miesięczny, bo z mojego doświadczenia wynika, że one i tak działają trochę krócej. Czyli jeżeli wy wybierzecie nawóz 6-miesięczny, to on będzie działał około 5 miesięcy. Jeżeli wybierzecie nawóz 9-miesięczny, to tak naprawdę we wrześniu on już przestaje działać i dobrze. I o to chodzi. To tyle. Teraz tak, jakie dawki? Jakie dawki? Zobaczcie sobie na te 3 pojemniki. To są jednakowe pojemniki i mamy tutaj 3 różne nawozy. I teraz tak, ja to zważyłem i zobaczcie, ta sama pojemność, ale one mają różną wagę. Ten pojemnik z obornikiem granulowanym waży 2400 gram. Ten z nawozem typu Osmocot waży 3200 gram, a ten z nawozem wieloskładnikowym, to jest akurat Jaramila Complex, to nam waży 3700 gram. Więc zobaczcie, jak różnią się wagowo nawozy, w zależności od tego, jaki nawóz mamy. Ale jeżeli mówimy o dawkach, to najprościej jest to przeliczyć na metry kwadratowe, które nawozimy. Jeżeli mówimy o takiej rabacie, która powiedzmy ma 10 metrów kwadratowych, czyli mamy metr szeroka i 10 metrów długa, taki szpaler, to na 10 metrów kwadratowych tak jednorazowa dawka takiego nawozu to jest od 1,5 kg do 2 kg obornika granulowanego na 10 metrów kwadratowych. Jednorazowa dawka. Natomiast jeżeli mówimy o tych nawozach, czyli nawozach mineralnych, tutaj czy będziemy mieć Jaremilę, czy będziemy mieć Osmocotę, to jednorazowa dawka takiego nawozu na metr kwadratowy, na 10 metrów kwadratowych to jest około 250 gramów. 250 gramów na 10 metrów kwadratowych. Tego możemy dać trochę więcej, dlatego że, to dojdę do tego jeszcze, bo jeżeli będziemy stosować nawóz zwykły, wieloskładnikowy, to będziemy go dzielić na dawki, czyli zastosujemy 2 lub 3 dawki w sezonie, natomiast ten dajemy 1 dawkę i ta dawka wystarcza nam na cały sezon, czyli jak gdyby zastępuje nam 2 dawki tego. Więc jeżeli tego dajemy na 10 metrów kwadratowych 250 gramów, to tego możemy dać około 400-500 gramów na 10 metrów kwadratowych. I nic się nie stanie. Więc skoro mamy już te dawki ustalone, to teraz przychodzi do techniki nawożenia. I teraz tak, to jest bardzo proste, czyli wiem, że tutaj mam powiedzmy 10 metrów kwadratowych, niecałe 10 metrów kwadratowych i na te 10 metrów kwadratowych niecałe to wiaderko muszę wysypać, bo tutaj mam niecałe 2,5 kg, a ja wysypię tutaj około 800 kg na te 10 metrów kwadratowych. I jak to robię? Po prostu rozsypuję to w ten sposób. Widzicie? Nie przejmuję się tym, czy mi to częściowo na trawnik poleci, czy nie. To mnie jakoś bardzo nie przeszkadza. Możecie też sypać, jeżeli macie jedną roślinę i chcecie ją nawieść, no to i macie mały fragment, to nie musicie sypać tak jak ja, możecie sypać wokół rośliny, ale bardzo ważne jest to, żeby nie nasypać tego w środek tutaj, albo żeby nie zrobić tylko jednej takiej kubki nawozu w jednym miejscu, tylko rozsypać to równomiernie, mniej więcej na krawędzi jak gdyby korony tej rośliny, tak? Ale jak macie taką większą rabatę, to po prostu robicie sobie normalnie, wysypujecie sobie w miarę równomiernie. Tu w przypadku akurat nawożenia rabat, czy to z różami, czy z innymi roślinami, jest to
sama ta technika jest mniej wymagająca, dużo bardziej wymagająca jest technika nawożenia murawy, trawnika, bo tam każda nierównomiernie wysiana dawka nawozu od razu po tygodniu w lecie, jeżeli to mamy pełnię lata, od razu widzimy, gdzie daliśmy więcej, bo nam rosną większe kępy. Tutaj nie ma to takiego wielkiego znaczenia. Obornik granulowany mam wysypany i przy tej metodzie mojej wygodnej, a droższej, od razu w tym momencie sięgam po ten nawóz. Ta metoda jest droższa, dlatego że ten nawóz jest drogi. Nawozy typu Osmo Coat są drogie, a oryginalne Osmo Coat jest bardzo drogie i dlatego ja tutaj mam powiedzmy taki zamiennik Osmo Coat. Zresztą w przypadku zwykłego nawozu mineralnego do tej pory polecałem Wam Azofoskę. Jestem fanem Azofoski. Polski nawóz bardzo dobry. Od wielu lat go stosuję, ale w tym roku po prostu wymiękłem, bo Azofoska jest tak droga, że wziąłem też porównywalny nawóz Jaramila Kompleks i w zasadzie załatwi mi tą samą sprawę, a jest jednak tańszy. Ale wracamy do tego nawożenia. Mam wysiany obornik granulowany i teraz będę wysiewał Osmo Coat. Jaką dawkę? Mamy tutaj 10 m2. Na te 10 m2 potrzebuję wysiać pół kilograma. Tutaj mam 3,5 kg nawozu. I też sieję podobnie jak tam siałem poprzednio. Mam tu około pół kilograma wysiane. I teraz można by powiedzieć, że nawożenie mamy załatwione. Ale tutaj jest ten pierwszy błąd, którego należy unikać. Ponieważ wysialiśmy nawozy i gdybyśmy to tak zostawili, nieruszone, to co się stanie? Za chwilę spadnie deszcz, czy tam nawet może jeszcze śnieg spadnie i zacznie nam rozpuszczać, ale co nam zacznie rozpuszczać? Zacznie nam rozpuszczać tylko obornik granulowany. Te granulki, one zaczną puchnąć, tak ciekawie później to wygląda i to się nam rozpuści. Co się wtedy stanie? Mianowicie część składników pokarmowych, część azotu, który jest zawarty w tym oborniku granulowanym, zacznie się uwalniać do atmosfery. Wobec tego stracimy ten nawóz. Podobnie jest w przypadku nawozów mineralnych, takich klasycznych. Gdybyśmy tą Jaramilę wysiali tutaj i zostawili, nie przykryli jej ziemią, nie wymieszali z ziemią, to też część składników pokarmowych azotu, część azotu nam się ulotni. Stracimy go bezpowrotnie. Ale inne składniki pokarmowe będą wpłukiwane w glebę i będą działać. Natomiast troszeczkę inaczej ma się sytuacja, jeśli chodzi o Osmo Coat. Jeżeli nie wymieszamy go z ziemią albo nie przykryjemy go warstwą, dajmy na takie ściółki, często wiosną ściółkujecie rabaty, czy to korą, czy kompostem, to jest najlepszy moment, żeby podać taki nawóz przed ściółkowaniem po to, żeby go przykryć. Dlaczego? Dlatego, że ta granulka, jeżeli ona nie będzie cały czas w wilgotnej atmosferze, czyli w wilgotnej glebie, to ona po prostu nie będzie działać. Nawet jak spadnie deszcz, czy spadnie śnieg, on się rozpuści, to ta granulka na zewnątrz, w atmosferze, ona nie uwolni składników pokarmowych. Z tej kapsuły nie uwolną się składniki pokarmowe i tak jakbyśmy nie zastosowali nawozu. On będzie sobie tutaj leżał, my go będziemy widzieć, a rośliny z niego nie będą korzystać. I to jest ten drugi błąd. Czyli pamiętajcie, bardzo ważne jest to, że stosując nawozy mineralne
mieszamy je z glebą po to, żeby nie stracić części azotu, który w nim jest, a stosując Osmocote czy inne nawozy typu Osmocote, bardzo ważne jest to, żeby wymieszać go z ziemią, żeby on się znalazł w ziemi, żeby był w środowisku stale wilgotnym, bo wtedy nie będzie działał. Jak wymieszać to z podłożem? Możemy to albo po prostu przemotyczyć i od razu pozbyć się tych chwastów, które tutaj widać, albo bierzemy po prostu pazurki i robimy w ten sposób. Też od razu sobie możemy częściowo mówiłem o tym, że ten sposób z wykorzystaniem Osmocote jest wygodny, ale ta wygoda to jest to, że stosujemy raz i potem już zapominamy o nawożeniu. Natomiast jednak musimy go zmieszać z podłożem. I tutaj na to już nic nie poradzimy. Ja tu sobie jeszcze potem motyczką przelecę i powybieram te chwasty. Na razie robię tylko Wam tak pokaz, jak powinno się wymieszać nawóz z podłożem. Często robiłem nawożenie róż, zanim rozgarnąłem kopczyki wiosenne, znaczy te zimowe kopczyki. Nawet jeszcze wcześniej robiłem to nie końcem marca, ale często początkiem marca, czyli wysypywałem nawóz i rozgarniałem kopczyki, jednocześnie to mi się wszystko mieszało z ziemią i to jest też bardzo dobry sposób. A teraz ten drugi sposób, tańszy sposób, który wymaga więcej pracy. Dlaczego wymaga więcej pracy? Dlatego, że będziemy stosować przynajmniej dwukrotne nawożenie, ponieważ nie możemy takiego nawozu dać aż tak dużo, żeby starczył na cały sezon. Gdybyśmy wysypali teraz większą dawkę nawozu, to wcale on nie starczy na cały sezon. Najpierw za miesiąc zrobi nam się bardzo duże stężenie tego nawozu w systemie korzeniowym i roślina z tego powodu zacznie cierpieć albo nawet umierać, a po 3 miesiącach i tak nam tego nawozu zacznie brakować w podłożu. Dlatego stosujemy przynajmniej a ja zalecam 3-krotną dawkę. Zaraz powiem jak. W tym drugim sposobie polecam Wam stosowanie 2 nawozów. Jeden to jest jakikolwiek nawóz wieloskładnikowy, albo Azofoska, albo Jaramila Complex, albo inny nawóz, na przykład do róż jakikolwiek, naprzemiennie z obornikiem granulowanym na przykład. I teraz wiosną możecie wysiać albo obornik granulowany i to będzie pierwsza dawka, albo ten nawóz. Ja wysieję ten nawóz. I teraz tak. Tutaj mam ponad 3,5 kg nawozu, a wysieję na 10 m2, wysieję 250 gramów. 250 gramów, nie więcej. I też wysiewam go w miarę równomiernie. Zobaczcie, ja sobie nawóz wysiewam teraz wcześnie, zanim jeszcze wyplewiłem tą rabatę. Jak będę plewił, to powiem tak, ważniejsze dla mnie jest teraz jak najszybciej zastosować nawóz, a z plewieniem mogę poczekać tydzień, nawet 2 tygodnie. Można to robić wszystko jednocześnie i wysiać nawóz i od razu sobie wyplewić. I teraz mam zrobiony zabieg nawożenia. Mówiłem, że to będzie kilka dawek. Druga dawka, w której będę stosował obornik granulowany, to będzie połowa maja, mniej więcej. Wtedy zastosuję obornik granulowany. I trzecia dawka, znowu wrócę do tego nawozu i to będzie zaraz po kwitnieniu, po pierwszym kwitnieniu, czyli początek lipca, koniec czerwca, początek lipca. Wtedy zrobię trzecie nawożenie i to będzie koniec. Na tym zakończę nawożenie.
I tak jak mówiłem, ten nawóz też należy wymieszać z podłożem po to, żeby nie mieć strat związanych z azotem, który by się nam ulotnił w atmosferę. Tutaj widzicie jeszcze z ubiegłego roku jeszcze takie kapsułki po osmokotę. To jest ta już osłonka żywiczna. Zobaczcie, to jest bardzo ciekawe. To jest ta osłonka żywiczna, jak ją ścisnę, to ona pęka i w środku jest pusta. Czyli cały ten nawóz, który był w środku, w tej kapsułce, wydostał się w ubiegłym sezonie z tej kapsułki, ale wydostał się dlatego, tam jeszcze jest jakieś rozpuszczona część, o tu jest puste. Wydostał się dlatego, że te kapsułki były wymieszane z podłożem i one były w wilgotnym środowisku. Na dzisiaj to tyle. Zapamiętajcie sobie, że nawożenie powinniście zrobić jak najwcześniej wiosną. Macie te dwa sposoby, możecie wybrać jeden dla siebie. Często też zadajecie mi pytania odnośnie tego, że sadzicie róże i boicie się przymrozków. Zobaczcie, nie musicie się obawiać żadnych przymrozków. Nawet jak przyjdzie minus 8 stopni i posadzicie takie róże, to nic im się nie stanie. Spokojnie, ale pamiętajcie, sadzicie róże, nie dajecie nawozu. Tak samo nie dajecie nawozu do róż, które posadziliście jesienią ubiegłego roku. Czekacie do maja. Jeżeli chcecie bardziej rozgryźć temat nawożenia, to polecam Wam ten film, który się już ukazał na naszym kanale. Linkuję Wam go tutaj. Cieszył się on dużym powodzeniem. Tam jest wszystko bardziej szczegółowo wytłumaczone. Ale tak naprawdę wystarczy, że wiecie to, co dzisiaj powiedziałem i możecie przystąpić do nawożenia. Także śmiało nawoźcie róże. I widzimy się w następnym filmie, w którym jeszcze powiem o cięciu konkretnych przykładów, konkretnych róż. Był taki film, właśnie zrobiłem o cięciu Libertasa. Zrobię jeszcze film o cięciu róż piennych zwisających typu Sommerabend i o cięciu róż parkowych. Do zobaczenia.